Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy, że tak powiem, mile zaskoczeni, że udało nam się drugi rok z rzędu. Tak naprawdę była to praca całego zespołu. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Wygrana jest bardzo ciekawa. Bardzo mocno przykuwa wzrok ludzi, którzy tutaj przychodzą. Wydaje mi się, że pomoże, bo tak naprawdę raz, że utwierdza klienta, że jesteśmy naprawdę dobrym wykonawcą, jeśli chodzi o oklejanie różnego rodzaju powierzchni. Mamy bardzo duże zaplecze drukarniane i myślę, że to nam pomoże, bo jednak no, drugi rok z rzędu myślę, że to dosyć mocno wzmocni naszą markę i nasz przekaz w kierunku klienta. Konkurencja była, myślę, podobna, bo wiem, że chyba 100 firm brało udział, no ale walka była zdecydowanie bardziej zaciekła. Wiem, że punktacja była goniona i tak jak na samym końcu się dowiedzieliśmy, naprawdę te różnice były niewielkie między trzema pierwszymi miejscami. Plany mamy takie, że na pewno jak to my okleimy ją w swój charakterystyczny sposób. No i tak jak wspomniałem, no, nagroda jest na tyle niepowtarzalna i na tyle ciekawa, że na pewno wykorzystamy ją do promocji firmy, do promocji marki, do pokazywania na targach, na eventach, w internecie. Na pewno pomoże nam, żeby przekazać i wzmocnić naszą markę. Trendy są takie, że folia tak naprawdę coraz bardziej staje się, można powiedzieć, modna i coraz bardziej klient jest świadomy, jeśli chodzi o folię i ten rynek bardzo mocno wzrasta. Jeśli chodzi o klienta takiego prywatnego, no to na pewno są to folie PPF, które zdecydowanie coraz mocniej wzrastają ze względu na to, że lakiery samochodów są gorsze i klient jest bardziej świadomy, że jednak ten lakier trzeba zabezpieczyć. Ostatnio coraz modniejsze, jednak nadal drogie, mniej wybierane przez klientów, ale myślę, że na przełomie kilku lat to się zmieni. To są folie PPF kolorowe. No i tutaj bardzo mocny przeskok w ostatnich kilku latach, nawet roku, to jest rynek flotowy i tutaj chęć rozpoznawalności marki na drodze jednak przez dużych klientów flotowych. Oni chcą się pokazać, chcą wzmocnić swoją markę przez pokazanie jej no można powiedzieć, na kołach, na samochodach, tak? Myślę, że tak, ale to jest trochę, wydaje mi się, jak z autami elektrycznymi, że trochę jest przeciwników, trochę jest zwolenników. Myślę, że ona potrzebuje czasu. W tej chwili ten produkt jest bardzo drogi i naprawdę wybierają to klienci nieliczni. No ale myślę, że z czasem ta produkcja pewnie stanieje, ten produkt będzie ciut tańszy i myślę, że będzie dużo ludzi, którzy będą chcieli zabezpieczyć samochód i zmienić kolor tego auta. Na pewno myślę, że jest to produkt, który ma przyszłość. Wydaje mi się, że mimo wszystko, jeśli chodzi o naszą sprzedaż, to tutaj zdecydowanie są to klienci flotowi. No my oczywiście gdzieś tam próbujemy dotrzeć do tych klientów flotowych przez naszą sprzedaż, przez naszych handlowców. No sporo tutaj jesteśmy dosyć mocno również rozpoznawalną marką na rynku poznańskim, jeśli chodzi o sprzedaż B2C do klienta prywatnego i dużo tych samochodów jednak robimy tym PPF-em, również zabezpieczeniem lakieru. Znaczy, wydaje mi się, że nadal dużym wyzwaniem na rynku jest budowanie świadomości u klienta, czyli tak naprawdę, jak ja to mówię w cudzysłowiu, unikanie i tłumaczenie klientowi, czym jest folia chińska, ja to tak brzydko nazywam. Pokazanie mu gwarancji, które daje producent renomowany. I przede wszystkim ja zawsze mówię do klienta, który do nas przychodzi, nie pyta, ile kosztuje oklejanie, tylko zapyta, ile będzie kosztowało ściągnięcie tej folii z lakieru i z czym to się wiąże dla lakieru po 3-5 latach, tak? I to jest najważniejsze i tutaj no, budowanie tej świadomości klienta, że
Oklejanie to nie tylko kwota oklejania, ale również później co z tym samochodem się dzieje, ta wartość rezydualna, która jest też bardzo istotna dla klienta flotowego. I tutaj trzeba to klientowi pokazać, bo często relatywnie nawet jeśli samo oklejanie na foliach renomowanych jest droższe, to potem się okazuje, że przy rozklejaniu ta kwota jest często niższa niż te chińskie produkty, które i uszkadzają lakier i trudno je ściągnąć. Wydaje mi się, że największy mit i najczęściej ludzie, którzy do nas przychodzą i klienci, to mówią, dlaczego tyle to kosztuje. Przecież to jest takie łatwe, ja widziałem to na YouTubie. No i to jest najtrudniejsze, co może być, bo klienci myślą, że to naprawdę na YouTubie wygląda bardzo, bardzo prosto, a niestety jest to żmudna praca. Szkolenie aplikatora trwa, myślę, że naprawdę dobrego aplikatora to jest kilka lat, który jest wszechstronny, umie kleić folie barwione PPF, czy folie do zmiany koloru. To naprawdę to trwa, to nie jest prosta praca, to jest tak naprawdę praca, która wymaga precyzji i skupienia, przede wszystkim również pasji, wydaje mi się. Nie, kolory wydaje mi się, że to jest naprawdę kwestia indywidualna. Robiliśmy różowe auta i robimy matowe, czarne, co jest teraz, można powiedzieć, najmodniejsze, jeśli chodzi o wykończenie, bo maty, satyny to są takie najmodniejsze, można powiedzieć, wykończenia samochodów. Czy też te folie, które imitują karbon, one naprawdę imitują karbon, że ciężko jest to poznać. Jeśli są to folie na przykład PPF karbonowe, to one są identyczne, ciężko, to trzeba po dotyku wyczuć. No i tutaj kolory raczej nie, tu bardziej szedłbym w wykończenie, czyli od kilku lat jest trend na maty i na satynę. No nas wyróżnia to, że tak naprawdę to, że udało nam się wygrać konkurs. Jesteśmy firmą, która robi tego bardzo dużo w Europie, w całej Europie. Na pewno duża ilość wraperów, których mamy. To nie są tylko nasi wraperzy, ale my współpracujemy z wraperami w różnych częściach kraju, nie tylko kraju i Europy, i muszą być to certyfikowani aplikatorzy, którzy posiadają różnego rodzaju certyfikacje. No to, że mamy duże zaplecze za sobą drukarniane i również projektowe, bo my tak naprawdę staramy się skupić na tym, żeby w jednym momencie albo żeby obsługiwać klienta całościowo, czyli my pracujemy nad projektem graficznym, wprowadzamy w nim poprawki, bo to, co się widzi na monitorze, często ma się nijak do bryły, którą potem trzeba okleić 3D, trzeba wprowadzić wiele poprawek. I tutaj mamy nasze studio, naszych aplikatorów i naszą drukarnię. My jesteśmy to w stanie zrobić po prostu w ciągu jednego dnia i przygotować wzorcowy produkt, czy tam produkt oklejenia takiego samochodu dla klienta i on go odbiera. Więc tutaj przewaga czasu i unikanie błędów, które się pojawiają, jeśli to jest rozbite na przykład na 3 firmy, bo często jest tak, że jest firma projektowa, firma, która to okleja i firma, która to drukuje, i potem pojawiają się problemy między komunikacją, między wykonaniem. Nikt nie jest winny błędu, który się pojawił ostatecznie na samochodzie, a my to jak gdyby mamy w jednym miejscu i to zdecydowanie jest naszą przewagą. Może nie najbardziej skomplikowany, ale taki najciekawszy projekt, który realizujemy w tym roku, to realizujemy dla chłopaków, którzy jadą w Dakarze. Będziemy oklejać ciężarówkę, która DAF-a. Jest to Kamena Rally Team, polecam obserwować, bardzo ciekawe wydarzenie. Chcemy zobaczyć, pojazd jest cały oklejony, jak zachowają się naklejki podczas Dakaru. Jest to coś ciekawego, bo ciężarówka jest historyczna, można sobie tutaj sprawdzić na ich profilu, ciekawa rzecz, dwusilnikowy pojazd, więc myślę, że to jest takie najciekawsze wyzwanie i dla nas również ciekawość, jak będzie wyglądała folia po jednak najcięższym i najtrudniejszym rajdzie na świecie. No i dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia w kolejnym konkursie. Planujemy zrobić jeszcze kolejną edycję, ale szczegóły będą niebawem. Nie mogę się doczekać. I powodzenia i przyjemności skorzystania z auta. Dziękuję bardzo, na pewno będziemy korzystać. Mam nadzieję, że jeszcze do końca września, czy nawet początek października będzie trochę słońca, jak uda nam się zarejestrować i przejechać.